Cześć wszystkim. Dzisiaj ciekawy odcinek. Jadę się spotkać z wokalistą zespołu metalowego. Dokładnie to jest metalcore. Zapraszam, to jest bardzo ciekawy odcinek, bardzo ciekawa postać z pasją. Zostańcie z nami. Przedstawiam Marcina. Marcin, serdecznie. Powiedz coś więcej o sobie, co robisz, czym się zajmujesz? Jestem wokalistą zespołu Genowa. Jestem jedynym Polakiem w zespole. Mamy amerykańskiego basistę z Ameryki, znaczy, i dwóch Anglików, perkusista i gitarzysta. Dzisiaj będziemy grać tutaj, właśnie jest impreza halloweenowa. Dobrze, a wspominaliśmy, jak ten zespół, z którym teraz grasz, się nazywa i kiedy powstał? Zespół powstał, z tego co się orientuję, już od 2015 roku grają. Ja jestem z chłopakami od paru miesięcy, tak naprawdę jest to mój drugi koncert z nimi. Tylko że na samym początku, śmieszna taka sytuacja, bo na samym początku nasz perkusista Tony był wokalistą tego zespołu, a na bębnach mieli Polaka Marcina. Teraz ja jestem Marcin, jestem na wokalu, a Tony jest na bębnach, ale pomijając to, ja z chłopakami grałem z moją poprzednią kapelą, która niestety się rozpadła. Zagrałem z nim jeden koncert i tak naprawdę w tamtym roku, po rozpadzie mojej kapeli poprzedniej, miałem parę propozycji z różnych kapel, ale zawsze mi coś nie pasowało, albo ludzie, albo muzyka. A czy możemy przypomnieć, jak nazywała się twoja poprzednia kapela? Tak, poprzednia kapela nazywała się From Eden to Exile. Była to angielska kapela, jedna z moich ulubionych kapel w ogóle, którą lubiałem już przed tym, jak do niej dołączyłem. A jeszcze poprzednio grałem z zespołem Ashbourne. Była to całkowicie polska kapela i tam grałem chyba 5-6 lat. Także poprzednio była jeszcze rockowa polska kapela Die Rivers. Wszystko tutaj w Anglii. Ale no mówię, teraz z tymi chłopakami grałem, bo po prostu szukali wokalisty. Mój niezły znajomy Jamie odszedł, od nich niestety nie mógł kontynuować, a no pasuje mi muzyka, pasują mi ludzie, także jestem z nimi. Jesteśmy całym zespołem Genowa, chłopaki są gotowi. Tell us a few things about you. Plays the guitar. Yeah, guitarist, yeah. My name's Tony, I play the drums. I've been in the band for about 10 years. I'm Scott, I've been in the band for about 9 years now, I play bass. Co mam powiedzieć? Dobra, to panie Marcinie, zaczniemy od początku. Opowiesz, jak twoja przygoda się tutaj w Anglii zaczęła z muzyką. Ja pytałem, czy tobie nie przeszkadzało śpiewać w języku angielskim, ty powiedziałeś, że nie. I po prostu jak zacząłeś szukać zespołu tutaj, żeby grać, czy po prostu ktoś cię tu odnalazł? Jest to, jak powiedziałem, zawsze w Polsce, już nawet zawsze od dziecka kochałem muzykę, zawsze chciałem występować, nie udało się to w Polsce. Potem przyjechałem do Anglii, no wiadomo, że człowiek wchodzi w życie dorosłe, pojawiło się dziecko, troszeczkę o tym zapomniałem. I szczerze mówiąc, zmotywował mnie do tego pewien znajomy z Polski, który jest parę lat starszy ode mnie i dobrych, nie wiem, 10-12 lat temu zaczął grać, tak samo zrobił kapelę, zaczęli koncertować. I wtedy do mnie doszło to, że po prostu no, życie nam ucieka bardzo szybko i jeżeli nie teraz, to kiedy? I taki śmieszny zbieg okoliczności po prostu, jak sobie pomyślałem, że fajnie było zacząć to robić, to dosłownie w przeciągu paru dni zacząłem ogłoszenie na Facebooku, że pewna kapela u mnie w mieście w Northampton szuka wokalisty. Byli to sami Polacy, był taki rockowy zespół Die Rivers. Die Rivers, tak? Tak, tak. I wtedy właśnie pojechałem do nich zobaczyć, co jak, spotkaliśmy. Zespół Die Rivers był to pierwszy zespół, sami Polacy, fajne koncerty, nie graliśmy za ciężkie muzyki, była taka muzyka rockowa, graliśmy z takimi gwiazdami z Polski jak Kobra Nocka, Proletariat, Kat, ze świętej pamięci Romanem Kostrzewskim. No było świetnie, była fajna zabawa i po jakimś czasie, nie wiem, to był jakiś okres około 2 lat podejrzewam, no zaczęło się troszeczkę tam psuć, także a w międzyczasie poznałem pewnego pana z Birmingham i po prostu, który spróbował złożyć taki dużo cięższy skład. No i zadzwoniłem do niego, że fajnie było coś pograć, podjechałem, no i zaczął się Ashbourne.
Sami Polacy, 4 ściągnąłem, w sumie nie potrzebowaliśmy w jakimś czasie perkusisty, także Marcin, który był w zespole poprzednim ze mną, tak samo doszedł do Ashborna i tak naprawdę bardzo fajnie nam to poszło, bo wystąpiliśmy bardzo szybko w eliminacjach takich Metal to the Masses, które są organizowane w Anglii i w paru miejscach już w Europie. Tak naprawdę w 4. koncercie z Ashbornem wygraliśmy tę eliminację jako pierwsza polska kapela w Anglii i zagraliśmy na Bloodstock Open Air, największy festiwal metalowy tutaj w Anglii. Także tam było bardzo fajnie, byłem tam z Ashbornem jakieś 5 czy 6 lat i też wydaliśmy płytę. No a potem się lekko skład zmienił i w międzyczasie jedna z moich ulubionych kapel, From Eden to Exile, szukali wokalisty, zawsze chciałem z nimi być. Zawsze chciałem, że tak powiem, występować z tym zespołem. Mówię, był to jeden z moich ulubionych zespołów. Znałem chłopaków, także napisałem do nich, byli lokalnie ode mnie. No i zaczęliśmy grać razem. Świetny zespół, tak samo. Bardzo fajnie to szło. Wydaliśmy parę singli. It's not my idea. It's Halloween party, let's have some fun! A słuchaj, bo tam mówiłeś o płytach, gdzie te płyty są dostępne, gdzie można dostać, gdzie można posłuchać? Wszystkich w sumie tych zespołów, oprócz Die Reverse, wszystko, znaczy nie, w sumie i Die Reverse, ale wszystkich poprzednich kapel jest wszystko na YouTubie. Ginowa, mój obecny zespół, jest Spotify, tak samo poprzednie zespoły, wszystko jest na Spotify'u. Płyty mamy swoje też, że tak powiem, w sprzedaży. Wystarczy napisać, aby ktoś był zainteresowany na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek. To można wszystko ogarnąć. Także no tak to działa. No zapraszam ogólnie wszystkich, co lubią cięższą muzykę, do tego, żeby zainteresowali się. Wpiszcie Ginova, czyli D-J-I-N-O-V-A. A gdzie najczęściej koncertujecie? Tak jak teraz tutaj jest koncert halloweenowy w Wellingborough, a później jakieś plany większe? Tak, no to coś charytatywnego graliście? Z tym zespołem teraz obecnie, no to tak, tydzień temu graliśmy w Leicester, niedaleko. Tu gramy lokalnie, bo to jest lokalnie ode mnie. W grudniu mamy Bournemouth, czyli na południu Anglii, nad morzem. Potem w styczniu chłopaki zagrają pierwszy raz na Wośpie w Northampton. Co ty gadasz? O, może na tym się skoncentrujmy trochę. Czyli to jest styczeń, tak? I tak. Oprócz was ktoś tam będzie grał, czy? Tak. Ja organizuję w sumie z kilkoma osobami finał Wośpy w Northampton, ale zawsze biorę, że tak powiem, różnorodną muzykę. Mamy zespół reggae, mamy akustyczny, mamy taki bardziej, że tak powiem, imprezowy, gdzie dziewczyny rozkręcają imprezę, ale na koniec dobrze jest dowalić takim ciężką muzyką, wtedy szybciej ludzie do domu idą i łatwiej jest się zakończyć imprezę. Bo ja pamiętam, że zawsze było jak się jeździło do hoteli all inclusive i kelnerzy chcieli iść do domu, to lali już po pełnym, żeby się... To jest podobnie. A, to jest podobnie, tak, właśnie. Let's see if any of you know this song. 1, 2, 3, 4. Ja już słyszałem, jak ty śpiewasz. Ja się tak zastanawiam, czy ciebie gardło nie boli. No nie. A to możesz zademonstrować? Dużo ludzi się... Próbkę twojego głosu możesz? No to nie będę tu się dar za bardzo. Na zewnątrz. Coś takiego, nie wiem. Wyjdziemy na zewnątrz, będzie prezentacja głosu, bo później, bo to jest ważne, on ma dla mnie, pewno skromny jest, nie przyzna się, ale jeżeli chodzi o mnie, to jest niesamowity głos. Nie życzę, żeby niczyja żona miała taki głos, bo nie wytrzyma.
bo jest niesamowite to jest. I właśnie ile tak możesz długo śpiewać? Przecież to, A to jest trening. Ja mówię zawsze, ale jak się trenuje to? Jak? Whisky? Próby, no próby ułożenia głosu, powietrza w gardle. Ja zawsze tłumaczę, jeżeli jest kapela, która gra trasę, są kapele, które potrafią grać, nie wiem, w tamtym roku polski Decapitated tu był, ja wiem, dużo jest takich kapel, akurat mówię na ich przykładzie, oni grali 28 koncertów w 31 dni. No to jeżeli wokalistę by bolało gardło po jednym dniu, no to by nie zagrał tego, nie? No. No dobra, Także dobra. to jest... A słuchaj, czy jest jakiś doping, że możesz dłużej? Chyba nie ma, nie wiem. Nie wiem, no wiesz co, mam jakieś tam tabletki, że tak powiem, takie coś na zasadzie strepsilisa na gardło, które się tam łagodzą troszeczkę, No ale właśnie. to... No właśnie, i to jest właśnie taki też temat Reklama, ważny. strepsilis, nie robimy reklamy. Może być tam reklama. Słuchaj, a zdarzyło ci się tak na przykład, że jest koncert, wszystko jest i dopadła cię chrypa, że po Pewnie. prostu- I co robisz wtedy? No, najgorsze przy takiej muzyce to jest, jak wypijesz za dużo. A to jest. Słuchaj, to nawet nie przy muzyce, jak wypijesz za dużo. Właśnie. Przy wszystkim. Ale powiem szczerze, że kiedyś w jakiejś poprzedniej, chyba jeszcze z Ashbornem, walnąłem sobie troszeczkę za dużo. Nie, że byłem narąbany, ale no, lekko się mnie wyluzowało. No bo ja myślałem, że to trzeba wręcz. No właśnie, widzisz, fajnie zwalnąć taką jednego drina, ale jak za dużo walniesz, no to się za bardzo wyluzujesz, a to jest tak szybko, tam się wszystko dzieje, że ja tam momentami muszę pamiętać, gdzie wziąć oddech. I jak go nie wezmę, to jest dupa. No i tak ja prawie zemdlałem na scenie. No słuchaj. Bo w momencie oddechu zapomniałem wziąć oddechu, a tu już była moja partia znowu wokalna, ja już nie miałem powietrza, nie? No bo tak, ja w sumie źle podeszłem, bo ja w sumie doświadczenie z zespołami to miałem na weselach, wiesz? I wiem, że tam lufa, ale słuchaj, no a jednak wasz poziom, jesteście profesjonaliści. I każdy profesjonalista, nie jesteśmy, ale muzyka jest tak, jest jeżeli wymagająca. chcesz iść do przodu, to jest dla twoja praca. Czyli nie powinno się pracy pić. Ja nie powiedziałem, że w ogóle, no bo po koncercie też jesteś w pracy, nie? Nie, po prostu Czy tam mówię. jakiś limit jest? Kolejna rzecz, którą na przykład totalnie nie dotykam, jak gram, jest piwo. Bo to tak się dziwnie wydaje, fajnie się piwka napić, A później do ale toalety. zgazowane. I raz jechałem, a tu mi się taka bańka w gardle zrobiła, musiałem, że tak powiem, beknąć. A ja miałem wokal, musiałem robić wokale, nie? Ludzie się na ciebie patrzą, a ty tu ci się dusisz. Także szczerze mówiąc, wiesz, hardkorowy rock'n'rollowiec, mam herbatkę dzisiaj ze sobą Ale na wiem, scenie. że to działało na trębaczy, a czy działa na wokalistów, że na przykład ktoś jak ci pokaże cytrynę, że się zaczniesz pienić, A czy to nie? nie, to nie. To Dzisiaj tak, nie spróbujemy. słyszałem. A masz cytrynę? Ja mam się cytrynówkę. O! Ale mówię, nie, fajnie jest to mi powiedział, kiedyś już parę osób powiedziało, że wiesz, fajnie jest na przykład walnąć sobie jakieś trochę whisky, brandy, na rozgrzanie nawet. Zaczynamy rozpierduchę. Jeszcze mnie interesuje jako laika, zawsze się zastanawiałem, to w sumie chodzi o śpiew, też o tych, którzy grają. Słuchaj, jak wy gracie z nut, jak to się muzykę zapisuje, żeby później tak samo ją utworzyć na koncercie Jest to czy w studio? W kapelach takich amatorskich, że tak powiem, półprofesjonalnych, może starających się być profesjonalnych, myślę, że to jest w zależności od muzyków, jakich masz muzyków. Ale z nut Grałem z grają? takimi muzykami, że dosłownie wysyłali sobie nutę i wiesz, i tak naprawdę perkusista dostawał to, co ma, i on wiedział, co ma zagrać, wiesz. Ciekaw jestem, jak wygląda pięciolinia, kiedy zapisana takiej muzyki heavy metal. Bardzo, wiesz co, ja się zawsze krótce, muzyka metalowa ma chyba ze wszystkich muzyk najbliżej do muzyki klasycznej, wiesz. Każdy gitarzysta ci weźmie i zagra Beethovena, prawie każdy. No słuchaj, a umiesz zagrać na przykład pierwsze skrzypce na trąbce? Jak? To wiesz, to zależy ile bym tej brandy przed koncertem Czy jest wypił. taka możliwość? Może i jest. Wiesz, Kolejna ciekawostka, co wielu ludziom powiem na przykład, którzy nie są całkowicie
w ogóle nie są przekonani do muzyki rockowej, do jakiejś takiej. Mam znajomych, którzy tak naprawdę nigdy w życiu nie byli na koncercie na żywo. I mam znajomego, który poszedł ze mną pierwszy raz, pomimo tego, że to była ciężka muzyka i on po koncercie do mnie powiedział, mówi: stary, nóżka tupała, główka się bujała, mówi, ty to jest całkiem inaczej na żywo. Bring everyone from outside! Już to zacząłem, wychodźcie na koncerty, wychodźcie, wspierajcie koncerty, kapele mniejsze, ponieważ każda wielka kapela, taka Metallica, gdzieś kiedyś zaczynała. Wiesz co, naszym marzeniem jest grać coraz lepsze koncerty po prostu. Naszym, a twoim? Moim, grać coraz lepsze koncerty tak naprawdę. No, Okay. grać, festiwale są świetne, ale nawet fajnych, wiesz, grać dobre koncerty, żebyś wiedział, że twoja ciężka praca włożona w zespół, bo tak naprawdę my to po to robimy. Nie ma nic fajniejszego niż ja stoję na scenie i mam przed sobą, przykładowo jak na Bloodstoku mieliśmy ze sobą, nie wiem, około 1000 ludzi, którzy tak naprawdę przestaliśmy grać, a oni skandowali nazwę naszego zespołu, nie? Idziesz po festiwalu, a ludzie cię zaczepiają, mówią, że było tak mega, nie? Rok później przyjeżdżasz na festiwal, a oni cię pamiętają i mówią do ciebie, że było mega, nie? To tak naprawdę żadne pieniądze ci tego nie zastąpią, nie? A czy jest tak na przykład, jak grałeś z każdym zespołem, że przechodząc do następnego zespołu, jeszcze mentalnie jesteś tym poprzednim i masz blokadę? Tak, znaczy może nie tyle, że blokadę, tylko że zauważyłem, że przez pierwszy jakiś czas co chwilę coś mówię i mówię, bo my tam tak robiliśmy, bo po prostu, nie wiem, to może, słuchaj, nie wiem, jedziemy, to słuchaj, zróbmy tak, bo my tam tak robiliśmy i to grało. Cały czas tak co jakiś czas to przez chwilę pierwszą, że tak powiem, pamiętam jak to było tam i to jakoś tak przyciągam, mówię, ale... Czyli to zostaje, bo to w sumie się zżywasz, nie? Tak, Zostawiasz oczywiście. Oczywiście się zżywasz. serca, jakby nie było. Oczywiście się zżywasz, tak. W tamtym roku tak samo z poprzednim zespołem graliśmy Techfest, fajny festiwal tutaj w Anglii. Świetny, mówię, festiwale są fajne, bo masz dużo ludzi. Ludzie przyjeżdżający na festiwale przyjeżdżają na festiwal. Oni nie są tam przez przypadek. Wiesz, tutaj dzisiaj w pubie na imprezie może być, że ktoś przechodził, zobaczył, że coś się dzieje i wejdzie. Aha. I po prostu po paru piwach to już każdą muzykę kocha, wiesz, tacy też są fajni. Miałem śmieszny przypadek jeszcze kupę lat temu, na przykład, że facet końc zespołu, grała kapela, my graliśmy przedostatni, grała kapela bardzo ciężka, oni przyszli, scena była taka gdzieś około pół metra wysokości miała w tym lokalu, to chłopak tak był porobiony, że przy tej muzyce usiadł sobie na tej scenie i usnął. Wchodziliśmy na festiwal, wszyscy wiedzieli, że Polish Mafia przyjechała, bo wiesz, wjeżdżaliśmy tam, jak się śmialiśmy, śmieszna sytuacja. Przyjechaliśmy na pole namiotowe i tak naprawdę jeszcze nie rozłożyliśmy namiotu, ja wyciągnąłem butelkę whisky, pytamy się, kto się napije. Minęły 3 minuty, słynny twój instruktor wyciągnął butelkę Jägermeistera, pyta się, kto się napije, nie? Słuchaj, 3 minuty później, ja dopiero z Polski wróciłem dzień wcześniej, przywiozłem takie małe cukiereczki z wódką z Polskiem, z Lidla czy gdzieś tam z Biedronki gdzieś były, dosłownie czysta woda, czekoladowe czysta woda. I wyciągnąłem te cukierki, wszyscy tam się pytają, wiesz, to sami Anglicy, nie? A co tam jest w środku? Ja mówię, że wódka, nie? O, spróbowali tam, wiesz, ten. I dosłownie minęło 5 minut, zaczęło padać, wszyscy wskoczyliśmy do nas do namiotu, byliśmy z największym z Marcinem. I Marcin wyciągnął kabanosy. Częstuję kabanosami, a jeden taki rob mówi, co, kiebasa pewnie też z wódką, nie? Także mówię, to jest fajne w ogóle, mówię, to mój znajomy się bardzo zdziwił, że właśnie ludzie wyglądają na takich koncertach bardzo groźnie często, wytatuowani, obwieszeni, a tam nie ma zero żaden, tam jest dosłownie miłość, tam wszyscy mają w dupie. Jak ty wyglądasz, skąd pochodzisz, tam ludzie mają jeden cel, przyjść się pobawić, po prostu spędzić miło czas, nie? Dobra, a zapytam, może chcesz chłopakom pokazać Polskę? Może pojedziecie coś zagrać do Polski, czy są jakieś plany? Bardzo. Wiesz co, są plany. Tak naprawdę jeden Słowak musi paszport ogarnąć. Ja im powiedziałem tak samo, jak przyjechałem pierwszy raz do nich, pytałem się, czy w ogóle biorą pod uwagę jakiś wyjazd gdzieś. Zrobiliśmy takie wyjazdy z poprzednimi kapelami.
świetne weekendowe wyjazdy, 2-3 koncerty, poznajesz fajnych ludzi. Także Polska na pewno, ja jestem z Dolnego Śląska, także myślę, że tam coś zrobimy. Z Podlegnicy. Skąd? To będzie Popek. To tam wszyscy lubią śpiewać chyba, nie? Nie, gdzie Popek? Nie. Popek z Legnicy, no tak. A ty spod, no. No. No dobra. Ale tak, jest Polska w planach. Mój znajomy organizuje fajną imprezę w ogóle. W tym roku już mi proponował granie. Robi na wygasłym wulkanie, robi 2-dniowe zawody w trójboju siłowym, MMA, kickboxing. No i ma muzykę na żywo, nie? Także wiesz, także tam będzie szansa. Mamy znajomości w Bułgarii. Mam znajomości przez jednego znajomego, który ma fajny harlejowców klub w Bułgarii. Powiedział, że nie ma problemu. Nasz basista jest ze Stanów, także też jakbyśmy kiedyś chcieli na Stany, to on tam powiedział, że to jest ogarniać. To mówię, to są takie... A jak się znalazł basista ze Stanów tutaj? On przyjechał grać, czy jakieś tu ma, uczy się? Pracuje. Pracując wysłany, tutaj pracuje dla armii i tam za dużo nie może mówić. Wiem, że jest na prostu na kontrakcie tu, bo wiem, że na przykład tam za jakieś 3 lata musi pojechać na chwilę do Stanów. Tam grali Tak. w Londynie na Polish Bikers. Świetna impreza, pozdrawiam Śledzia. O Śledziu, Motośledziu, nie? Pozdrawiamy, ale... Jeszcze tam... zagramy. Pisałem z nim parę dni temu, szczerze mówiąc. A, widzisz. Dla bikersów zawsze, tam fajne imprezy są zawsze. No. Jak ten klub się tam nazywa? Ace Cafe. Ace Cafe, tak, no. tak. Bywałem. Jeździłem, ale od kiedy mnie zaczęło łupać w krzyżu, bo ja tak jeździłem sporo, nie? Jakieś Hiszpanie, nie Hiszpanie, Niemcy, nie Niemcy, góry i tak zaczęło mi łupać w krzyżu i przestałem jeździć. Thank you so much, guys. We are Genova. Thank you for coming in tonight. Stay safe. Get the t-shirts. Chcel som sa opýtať, že kto píše texty pre vašu kapelu? No, jeżeli chodzi o teksty, to ja. Perkusista Tony jest bardzo chętny mi pomagać, z czego się bardzo cieszę, bo jak mówiłem wcześniej, wiadomo, angielski nie jest moim pierwszym językiem i na przykład fajnie jest, jak taki tekst, podjadę do niego, jest napisany przeze mnie, a on go tylko podrasuje troszeczkę, lepsze słowo użyje, coś takiego, to Tony w ogóle ma takie dziwne banie. Ostatnio uczyłem się jego tekstu, to nawet Google Translator nie dawał rady ze słownictwem, jakie używał, bo takie słowa gdzieś powciągał, takie wiesz, słowa, które nie są używane już. Śmiałem się do niego, mówię, że nawet Google sobie nie daje rady przetłumaczyć z tego, nie? A jeszcze mi dali Polakowi, on mówi, że Anglicy też mają z tym problemy, nie? Ale mówię, tak, ja teksty piszę, ale aczkolwiek, jeżeli on lubi pisać, zauważyłem, że lubi pisać, co mi w ogóle nie przeszkadza. A masz coś takiego, bo ja na przykład mam to przy robieniu filmu, że pustka w głowie i nic. Oczywiście, że tak. Jak sobie z tym radzisz? No nie napiszesz wtedy. Jeżeli No, siadasz, to to wtedy chodzi. nie napiszesz. Musisz po prostu poczekać odpocząć. Jak Tak. coś napadnie, wpiszesz sobie do telefonu, Tak, wpiszesz tak. do mobilu. No dziwną miałem banię taką, że na przykład raz mi się zdarzyło tak, że dosłownie położyłem się spać i mi się jakieś tam 2-3 zdania w głowie uwaliły i dosłownie żona spała, ja wstałem, zapisałem sobie i tak naprawdę jest Ale to, to- jest ale to nagrane. działa, ale to Tak, działa. jest to nagrane. No a teksty sú jaké to te metalové? Také dark? Také... Są tak, no wiadomo, że śmiesznie by to wyglądało, gdybym przy takiej muzyce, nie wiem, śpiewał o pójściu na No, randkę. tak to ja, to hej, z dziewczyną. To znam. Większość kapel metalowych bardziej śpiewa o poważnych rzeczach. Polityka, nie wiem, coś, co się dzieje na świecie. Niektórzy to już jadą za poważni, na przykład za dużo. Ja nie lubię też za bardzo politycznych tekstów. Niestety się zdarzają. Czasami muszę się hamować, żeby zbyt osobistych tekstów nie pisać, bo piszę coś tam o sobie, a tak czasami ludzie czytając to, każdy sobie tam interpretuje jak chce. Nie rozumieją, hej. Nie jedzą Ale to, i jak si singer, to aj zo seba dávaš svoje Oczywiście, teksty. nie? oczywiście. Także tak, ja piszę, ale mówię, Tony, perkusista, jest chętny do pomocy, co mnie bardzo cieszy.
Thank you. Przesłanie. Słuchaj, ja to zawsze mówię od dłuższego czasu, niedawno jeszcze bardziej mnie to przekonuje. Cieszcie się każdą chwilą swojego życia. Chodźcie na koncerty. Róbcie to, co lubicie, bo życie jest jedno, krótkie. Każdy z was powie, nie mam czasu, wierzcie mi. Ja mam bardzo aktywny tryb życia. Mam rodzinę, mam dzieci, mam treningi z dziećmi, swoje różne dziwne hobby, jeszcze oprócz muzyki. Znajduję czas na to. Jeżeli coś chcieliście robić za dziecka, za młodego, nie zapominajcie o tym, bo w pewnym momencie będzie za późno po prostu i tyle. Jeżeli komuś to umkło, bo było mówione o tym i chciałby posłuchać muzyki Marcina, czyli możemy Ciebie znaleźć na... Tak, tak naprawdę na każdej platformie muzycznej, od Spotify'a przez jakieś Apple Music, wszędzie. I I YouTube wyraźnie oczywiście. powiedz, jak trzeba wpisać zespół. Ja zresztą Wrzucę ci logo, podlinkuję. polinkuję Tak, ja rzeczywiście. podlinkuję zespół. Genova. Tak, Pisze się Genova. D-J-I-N-O-V-A. Tak, pamiętajcie, Genova. to nie jest Pan Martyniuk, tam jest mocne uderzenie i to jest Tak. dla ludzi o mocnych nerwach. Tam. Jeżeli nie chcesz tego słuchać, po prostu wyłącz to. Wyłącz i nie denerwuj mnie. Albo jeszcze dobre, na przykład jak ci trening nie idzie na siłowni, to wtedy sobie dowal tamto, bo zębami te talerze będziesz przekładał. Pełen gier, także tak, zapraszam do słuchania muzyki, naprawdę wspierajcie takie kapele, nawet głupim szerem na Facebooku czy na czymś. Świetna historia kiedyś mi się przydarzyła na Krupówkach. Mogę? Możesz. Na Krupówkach byłem w Karpaczu i zostawiłem parę takich malutkich demówek swojej kapeli w sklepie muzycznym, taki typowy, oldschoolowy sklep muzyczny, tylko z płytami, koszulkami. Mówię do faceta, słuchaj, mówię, daj ludziom, jak ktoś tam dobrze kupi, to mu daj tą demóweczkę. Wyobraź sobie, minęło z 2-3 tygodnie i ktoś mi oznaczył na Instagramie, wchodzę i widzę, że facet, jakiś chłopak w Polsce napisał, że ta i ta kapela, opisał nas, jaka muzyka, że słuchał i napisał, że dowiedział się od nas w sklepie muzycznym na Krupówkach w Zakopanym. No i przyszedł do domu, zaczął słuchać muzyki, poszukać, no i tam zareklamował nas do swoich Ale znajomych. to się zdarza, tak. Mi się Coś też zdarzyło pięknego, w takiej nie? sytuacji parę, no. Fajne, naprawdę to było takie fajne, sympatyczne jest, jak na przykład płytę wysyłamy, nie wiem, do Stanów. Wiesz, nasze płyty były zamawiane ze Stanów, z Australii, z Niemczech. Wiesz, jak sobie wyobrażę, gdzieś tam ktoś w Arizonie, pamiętam, chyba jedna była do Arizony szła, ktoś jedzie sobie pick-upem, wkłada twoją... Ja wiem, że można słuchać online, nie? Ale jak płytę ma ręczną, wiesz co chodzi, wsiada do niego jakiś cowboy, drugi pyta się, co to masz? A to aż jakaś tam kapela, wiesz, taka i taka, nie? Fajne to także. Bardzo dziękuję za wszystko w ogóle i naprawdę słuchajcie muzy, jeżeli was to interesuje i wspierajcie i róbcie swoje w życiu. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Nara. Let's